Zanim pójdziemy jeszcze w drugie miejsce, to pójdziemy najpierw sobie do 7-Eleven, żeby kupić coś do picia, bo serio, tutaj na tym kampusie są takie dystanse, że to jest głowa mała. To jest niemożliwe. To jeszcze jest tak ułożone na takim wzgórzu, że cały czas trzeba pod górkę iść. To jest nieludzkie, to jest masakra. Ale przynajmniej człowiek nogi zrobi. Dobra, możemy iść dalej do miejsca numer 2. W sumie nie jest nic specjalnego, ale ładnie wygląda, bo jest widok z góry. Dobra, dotarliśmy w końcu na miejsce. Nie było może tak jakoś długo, to może 7-10 minut od tamtej właśnie bramy, od tego klucza, ale największy minus cały czas pod górkę szliśmy, więc no to jest jakby największy przeciwnik tutaj podczas poruszania się po tym kampusie, więc bez autobusów ani rusz. Więc no, jesteśmy, jest to boisko, jest takich dosyć pokaźnych rozmiarów. Tak jak mówiłem, nic szczególnego, co nie zwykłe boisko, ale jest ładne logo uczelni, jest ten klucz słynny, jest nazwa uczelni i no naprawdę robi wrażenie, tak jak w przypadku tego klucza, znowu w nocy, jak to jest podświetlone wszystko, no to rzeczywiście kozak. I w ogóle generalnie dookoła całego kampusu jest mnóstwo boisk, oczywiście takich mniejszych, nie wiem czy nawet można boiskiem nazwać, takie wiecie, do tenisa, do koszykówki i tak dalej. Także no naprawdę jeśli ktoś jakoś tam chce się rozwijać w jakichś tam dyscyplinach, no to jest gdzie i to naprawdę super, że uczelnia dosłownie oferuje wszystko i student jest tutaj na pierwszym miejscu, więc naprawdę kozak. Ten gość biega już tak od dobrych kilku chwil. Ja nie wiem skąd on ma energię na to. To jakiś chyba cyborg produkowany przez SNU. To jest niemożliwe. Cały czas tak biegnie bez żadnej przerwy. To jest niepoważne. Ta uliczka to w ogóle jak z jakiegoś filmu wygląda. To znaczy, idziemy sobie tędy, tam w tle to boisko, no wygląda konkretnie, to mi się podoba. Tu możecie lepiej zobaczyć, tam jest ta brama, a tutaj dosłownie jest to boisko. Niby blisko, ale to jest nie do wytłumaczenia. Teraz chyba sobie pójdziemy po prostu już w ostatnie miejsce na dzisiaj na kampusie. Generalnie ten kampus jest przeogromny, to jest dosłownie jak małe miasteczko. To jest fryzjer, szpital, dentysta, sklepy, jakieś, nie wiem, nawet supermarkety. To jest dosłownie wszystko, o czym można sobie pomyśleć. I to jest nie sposób zobaczyć wszystko w jeden dzień, w jeden tydzień, czy nawet w jeden miesiąc. To po prostu zabraknie życia, żeby wszystko zobaczyć. Ale zwiedzimy wszystko razem, zwiedzimy wszystko na spokojnie, tylko nie wszystko naraz, wiadomo, bo po prostu się nie da. Także sobie teraz pójdziemy w ostatnie miejsce. To jest takie miejsce, gdzie odbywają się takie eventy studenckie, jakieś takie festiwale i tak dalej. Więc tamten placek sobie zobaczymy i po tym chyba będziemy się zbierać do domku, ale jeszcze przed domkiem pójdziemy sobie do kawiarni, jak prawdziwi Koreańczycy. Wtedy będziemy kończyć. Cały czas schody, to jest jakiś, ja nie wiem, dramat. Teraz to w sumie generalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy w sercu tego kampusu, bo jesteśmy na tym placyku, o którym mówiłem, gdzie tutaj się odbywają różne studenckie eventy, jak na przykład te takie festiwale, czy po prostu jakieś, nie wiem, coś z tańcem, coś ze śpiewem i tak dalej. No i generalnie dookoła jest mnóstwo takich rzeczy, jak na przykład Student Center, gdzie w tym budynku mieszczą się dosłownie setki jakichś takich klubów studenckich, jakichś sportowych, jakichś artystycznych, programistycznych, mnóstwo tego jest naprawdę. Tam też się mieści takie centrum kulturowe, tam kolejny jest jakiś taki bardziej urzędowy budynek, także tutaj naprawdę tu jest takie serce tego kampusu, gdzie tu
no jest mnóstwo studentów, też jest mnóstwo restauracji, jakichś bufetów i kawiarni, więc tutaj naprawdę wszyscy się tutaj właśnie zbierają. Tutaj też generalnie możecie właśnie zobaczyć na przybitkach event, który był na początku semestru. To było takie jakby przedstawienie właśnie wszystkich tych klubów studenckich, właśnie z tego Student Center, właśnie jakichś tanecznych i innych. Było mnóstwo takich stanowisk, gdzie można było pograć w jakieś gry, nawiązać nowe znajomości. Także tutaj tak studenci starają się trzymać razem, nawiązywać jakieś znajomości. Studenci naprawdę angażują się w to takie życie uniwersyteckie. No i naprawdę to super wygląda. Wydaje mi się, że kompletnie inaczej niż w Polsce, także naprawdę mega. Także skoro nie ma tutaj nic do roboty, to chyba będziemy się zbierać do domku, ale tak jak mówiłem jeszcze przedtem do kawiarni, no bo przecież no jak to nie pójść do kawiarni no w Korei, no błagam, lecimy. Dobra, dotarliśmy w końcu do tej kawiarni. W sumie to jest taka kawiarnia kanadyjska. W sumie niedawno weszła do Korei, bo chyba z tego co czytałem to pod koniec 2023 roku. I w sumie jakoś nie wiem, lubię tu przychodzić zdecydowanie bardziej niż do Starbucksa. Jakoś mam wrażenie, że Starbucks na przestrzeni ostatnich lat trochę się popsuł. To już jest taka sieciówka, gdzie no jest drogo i niekoniecznie jakoś tam można fajne rzeczy dorwać, szczególnie do jedzenia. To jedzenie jakieś takie no mi nie podchodzi, a tutaj w tej kawiarni, tej kanadyjskiej, się nazywa Tim Hortons, można naprawdę super jakieś tam dorwać słodkie rzeczy i super kawę wypić. Oczywiście jest całkiem drogo, bo za moje zamówienie zapłaciłem 8000 wonów, czyli to jest w przeliczeniu na polskie jakieś 23-24 zł, więc tak codziennie przychodzić to trochę średnio, ale jednak lubię tu przychodzić od czasu do czasu, bo jest naprawdę spokojnie i przede wszystkim dobrze się jakoś tutaj uczy, można tutaj fajnie się uczyć przez kilka godzin i naprawdę jakoś ta produktywność wzrasta. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jakoś takiego całego otoczenia, czy po prostu, nie wiem, jakiś zbieg okoliczności. W każdym razie jakoś, nie wiem, jedna z moich ulubionych kawiarni i naprawdę mam nadzieję, że do Polski też to wejdzie, bo z tego co czytałem, to jak na razie się nie zapowiada. Dobra widzowie, chyba powoli będziemy kończyć ten odcinek. Dzisiaj sobie trochę zwiedziliśmy mój kampus. Poszliśmy sobie do kawiarni. Taki luźny dzień, ale myślę, że jak na pierwszy odcinek to całkiem w porządku. Akurat całe szczęście pogoda jakoś dopisała, wcale nie padało, więc to też spoko. I no myślę, że w następnym odcinku trochę sobie więcej pogadamy, trochę się o mnie dowiecie więcej, bo teraz nawet jakoś niespecjalnie było miejsce i nawet czas, więc na pewno w następnym odcinku sobie pogadamy trochę więcej o wszystkim. Więc myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się żegnam wraz z 7-Eleven na tle. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku.